Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy sobie drożdżóweczki z serem. Naszła mnie taka ochota, więc mówię, będą drożdżówki. Tym bardziej, że powiem Wam, że takie dobre drożdżówki z piekarni to też mają swoją cenę. Nawet chyba gdzieś widziałam prawie koło 5 zł, taką większą drożdżówkę. Także zrobię, mówię nie, zrobię. A tym bardziej, że drożdżówki z serem, jeżeli upieczecie więcej, można sobie zamrozić, później wyciągnąć i macie jak świeże. Także zaczynamy. Pół kilograma mąki mam tutaj. Jest to tortowa mąka, to jest typ 405 albo 450. Do tego dodamy szczyptę soli. O, szczyptę soli. Słuchajcie, i już Wam mówię. Do tego dodam mleczko 190 ml, 3/4 szklanki, mniej więcej 3/4 szklanki. Mleczko ma być ciepłe. W ogóle wszystkie składniki ja sobie wyjęłam rano i one wszystkie mają temperaturę pokojową. Drożdżowe ciasto lubi jak jest ciepło. Także jajka też mam, 2 jajeczka wbiję sobie tutaj do mleka. O. Jedno. Wymieszamy. Słuchajcie, i zaraz będziemy dobra, bo mi się nie zmieści. Tak. O. Drugie też tu wbijemy, trochę zamerdamy. O. Dobra. Tak. Słuchajcie, do tego dodam cukier. Cukru powinno być około pół szklanki, szklanka 250 ml. Ale ja po prostu dam sobie na oko, bo ja dam troszkę mniej. Dam przede wszystkim tak, dam sobie taki cukier, mam o smaku pomarańczowym, ale jeżeli nie macie, to cukier waniliowy i do tego na przykład jakiś olejek, może być maślany, może być waniliowy, pomarańczowy, cytrynowy, jaki tam tylko sobie po prostu wymyślicie. Ja kupiłam taki cukier, ten cukier ma tutaj 30 gram, także dam tego cukru pomarańczowego, będą po prostu o smaku pomarańczowym. Bułeczki. I do tego dodam jeszcze troszkę cukru takiego. Jeżeli mówię, Wy normalnie słodzicie, to tak pół szklanki cukru trzeba dać. Ja dam jeszcze raz, 2, 3. Mi tyle wystarczy. O. I słuchajcie, to zamerdamy. O. Lepiej, żeby ciasto wyszło troszeczkę luźniejsze, bo zawsze lepiej jest dosypać troszkę mąki niż za twarde. Tak. Dajemy drożdże. Ja dam, już Wam mówię, w tej torebce jest 7 gram drożdży. 7 gram. Ja zawsze używam sypkich. 7 gram i z drugiej torebki drożdży łyżeczka, słuchajcie, dodam jeszcze płaską taką łyżeczkę, nawet jeszcze troszkę, taką, no taką płaską, taką dobrą płaską łyżeczkę drożdży. O. A dlaczego? Dlatego, że będzie ser żółty ser biały na bułeczkach i żeby one po prostu miały siłę nam wyrosnąć, podnieść się. Powinno być dobrze. Do tego dodam 70 gram masła roztopionego, ale nie gorącego, żebyśmy nie zabili drożdży. Będzie za gorące, to zabijemy drożdże. Tak samo jest z mlekiem. Jak damy za gorące, to zabijemy drożdże. O. I teraz z tego będziemy wyrabiać ciasto. Ciasto później około godziny będzie musiało nam
rosnąć w ciepełku. Albo 30 stopni piekarniku dajemy i tam po prostu na tych 30 stopniach troszeczkę podgrzejemy piekarnik i niech one rośnie. A jak nie, to ja mam taką poduszkę, słuchajcie, elektryczną, włączam na 2. O, i poduszka elektryczna mi fajnie sprawi to, że ciasto mi bardzo fajnie urośnie. Tylko oczywiście trzeba ciasto czymś przykryć, żeby nam z wierzchu po prostu nie obesło. I zagniatamy, o widzicie, bardzo szybko się, o, ono jest takie fajne. Jeszcze troszeczkę obsypię. Specjalnie pokazuję wszystko, żeby, o, żebyście widzieli. Bo ci, co są osoby, które boją się ciasta drożdżowego, dlatego chcę pokazać. One jest takie mięciutkie. One się zrobi jeszcze bardziej miękkie, jak one nam urośnie. O, także jeszcze troszkę dam mąki. Tak. O. Tak, jeszcze z łyżki mąki dałam. I teraz troszkę, słuchajcie, powyrabiamy. Już mąki dawać nie będę, tylko po prostu te z 10 minut po prostu ciasto będę wyrabiać. Także wracam do Was za chwilę. Ciasto jest wyrobione. Mięciutkie. Widzicie, jak próbuję wrócić do swojego kształtu. Na spód posypię troszkę mąką. O. Tak. I przykryję woreczkiem na górę tutaj taką reklamówką nasze ciasto, żeby mi nie obeschło. Można posypać też troszkę mąką, oczywiście. O. I zostawiamy, no tak myślę, około godziny czasu. Po prostu sprawdzajcie, musi podwoić swoją objętość. Pokażę, jak ciasto urośnie, ja idę zanieść do pokoju. No, moje ciasto już tam się grzeje. Tutaj mam około pół kilograma, słuchajcie, sera białego. Sera zależy, ile dacie, to no mówię, czy chcecie dużo sera, czy chcecie mniej sera na bułce. No przesadzać też nie da rady, no bo musi to jakoś wyglądać. I też nie będziecie samego sera przecież piekli. Ja tutaj mam pół kilograma sera. Do tego słodzimy sobie, tak jak mówiłam, do smaku. Każdy słodzi tyle, ile ma ochotę. Jedni lubią więcej, drudzy mniej. Ja jeszcze dam na to na wierzch kruszonkę, więc ona też będzie słodka. Więc ja tak myślę, że takie 2,5 łyżki cukru mi wystarczy. 2,5. I tutaj też damy, słuchajcie, jajeczko. Mój ser biały też ma temperaturę pokojową. Można dać same żółtka, można dać jajko. O Jezu, wpadła mi skorupka. Dobra. O. Jeżeli ser byście mieli... O, jeszcze jest skorupka, patrzcie. Jeżeli ser byście mieli za rzadki, po prostu, no czasami się zdarza, ten akurat jest półtłusty i mój ser jest taki dość suchy, to można, jeżeli macie za rzadki ser, to dodać troszeczkę budyniu, waniliowego budyniu. A jeżeli macie za suchy ser, bo mój patrzy, że jest taki za suchy, chociaż dałam to jedno jajko, ale on tak jakby był jeszcze suchy, to ja dodam, słuchajcie, tutaj troszeczkę masełka. O, taką łyżkę masła dam. O. W temperaturze pokojowej masło. Tak, dodam troszkę masła i teraz go po prostu widelcem tak będę, aż wszystko porządnie wymieszam. U mnie serek, o widzicie, bardzo fajny się zrobił po dodaniu troszeczkę masełka. Nie przesadzajmy też z masłem, no ale był za suchy. Można spróbować, ale tylko wtedy, kiedy żeście sparzyli jajka. Jeżeli jajko żeście nie sparzyli, to nie próbujcie. I odstawiamy, no i czekamy, aż nam ciasto urośnie i widzimy się z powrotem. No, wracam do Was z powrotem. Moje ciasto już urosło. No i będziemy... O.
O, wyciągać je. I będziemy formować, słuchajcie, bułeczki. O, sobie miskę tutaj odłożę. Troszkę je tak przerobię. O. Tak, ładne, delikatne ciasto. Dobra, zrobimy z tego wałeczek i będziemy teraz dzielić na bułeczki. Słuchajcie, tutaj mam tą taką, o, z dziurkami mam, ale może być taka zwykła. Blaszka, która jest zazwyczaj w wyposażeniu kuchenki. Piekarnika, no. I będziemy teraz się starać mniej więcej na równe, żeby zrobić. Dam to tak na pół. O. Tak. Słuchajcie, mi w sumie wyjdzie, bo z tego też to będzie 6, 12. 12 takich bułeczek. Także ja dzielę do końca i zaraz z wami się będę widzieć. To drugie podzielę tak samo jak to. Już do was wracam. Tu już mam część zrobiony. Już wam pokazuję, jak to robię. Ja sobie wzięłam i zważyłam wagą. Każda ma około 90 gram. Robimy kuleczkę. O, i przygniatamy. I na blaszkę. No i jak już mamy wszystkie bułeczki, to teraz robimy w nich dziurki. O, widzicie? Mocniej tak. O, i w każdą dziurkę zrobioną będziemy sobie nakładać sera białego. I ja jeszcze zaraz je przykryjemy, słuchajcie, tym. Także ja nakładam ser, zaraz do was wracam. Słuchajcie, cały serek dałam i teraz daję to pod przykrycie w ciepłe miejsce, jeszcze żeby mi bułeczki podrosły. Przynajmniej te 25 minut. W międzyczasie, jak mi tam bułeczki rosną, to wyciągam sobie troszeczkę z folii jagód z lodówki, bo z zamrażarnika, bo jeszcze widziałam, że mam. To tam niektóre sobie dam jeszcze maliny. A tutaj zrobię kruszonkę. Na kruszonkę mam 40 gram mąki, 20 gram cukru i 20 gram masła. I to trzeba w paluszkach po prostu zrobić z tego kruszonkę. Da się na pewno. O. I zaraz będziemy bułki posypywać. Ja w międzyczasie, słuchajcie, jeszcze bułki, zanim wstawiłam, ja sobie stawiłam do piekarnika na 30 stopni, żeby one mi tam fajnie podrosły, to ja je posmarowałam jeszcze ciepłym mlekiem. Nie po serze, tylko po samej bułce naokoło, żeby po prostu ładnie się przyrumieniły. Piec będziemy w 180 stopniach, ja piekę z termoobiegiem. Na środkowej półce i jak to się nazywa, około 20 minut, ale tak jak zawsze mówię, trzeba zaglądać, jak się zarumienią, to znaczy, że już, że ja robię kruszonkę i zaraz do was wracam. Wracam do was z powrotem i słuchajcie, piekarnik już mi się nagrzał
Dam troszkę, tak jak mówiłam, malinek. Na 2 bułeczki zobaczę, jak wyjdą z malinkami. O. Tak. Zobaczymy, co robi. A resztę, słuchajcie, będę posypywać kruszonką. Także będzie fajnie. O. A tę resztę posypię, słuchajcie, o, kruszonką. I idą do piekarnika. Dałem dużo kruszonki, bo ja lubię. Te też może posypiemy. A co tam? I dobra. No i wstawiam do piekarnika. Widzimy się za 20 minut. I słuchajcie, minęło 17 minut i ja wyciągam swoje bułeczki już. Proszę. Tylko że jest jeszcze gorące, ale spróbuję wam przybliżyć troszkę. O, tak, dobra. Poczekam, aż ostygną i zrobię zdjęcia. Tak wyszły te 2 z malinkami. Oj, nie mogę więcej, bo no niestety. O, widzicie, mój piekarnik tak przy rogach troszkę przypieka. Próbowałam, nie chciałam, znaczy myślałam o tym, żeby odwrócić troszkę blaszkę, ale bałam się, że bułki, bo to jest drożdżówka, że mi opadnie i tego nie zrobiłam. I 17 minut u mnie były. No, już troszkę bułeczki przestygły. Chcę wam pokazać, jak wyglądają pod spodem. O, widać na pewno. Ale gorące. O, taka kratka się zrobiła. I pokażę, jak wyglądają bułeczki może, ale gorące jeszcze, wiecie. O. O. Patrzcie. Upieczone są. Mam nadzieję, że to widać. Mięciutkie. Słuchajcie. Pycha. Naprawdę pycha. Czy mój tester idzie spróbować? Co? Upieczone, fajne bułeczki. Idziesz spróbować? Co mam próbować? Bułeczkę? Zobacz. Trzeba pokazać. Ale ciepła. No. Pycha. Z serkiem. Nie ma ani zakalca, ani nic. Także słuchajcie, jak się przepis wam podobał, to poproszę o łapkę w górę i zapraszam na następne przepisy. Do zobaczenia. Pa, pa!